Siemka, ja jestem Odachu i witam wszystkich ludzi wysokiej kultury, a mianowicie fanów mangi Namek Seijin Densetsu. Jeśli pamiętacie, co działo się ostatnio, to na pewno ten widok nie dawał wam spać. Tambo, czyli postać, która jest oryginalnie z mangi 321 lat po Dragon Ballu, też autorstwa tego samego pana, czyli Goten Kuna, pojawiła się na końcu ostatniego odcinka w mandze Namek Seijin Densetsu. I co się okazuje? Że jest to kolejny kamień ziemi. Tambo stał się kolejnym kamień ziemi. No, takiego twistu się po prostu nikt nie spodziewał. Tambo, czyli postać autorska Goten Kuna, została wprowadzona z jednej mangi do drugiej. Jeśli nie pamiętacie, z kim się w ogóle bijemy, to może wam pokażę kilka poprzednich stron. Mamy tutaj tego Belzebuba, syna Dabury, który przyleciał na Namek, wyrolował wszystkich Nameczan, zażyczył sobie do smoka nieśmiertelności, a potem po prostu zniszczył smocze kule, czy tam zniszczył smoka, czy tam ogólnie, no, wypiął się na całą resztę. Mamy Piccolo, który jest już stary, ponieważ to się wszystko dzieje długo po zakończeniu tej historii Dragon Balla, którą znamy. Mamy również Kibitoshina, który pojawił się tutaj, żeby pomóc, ale jego rolę możemy tak naprawdę docenić dopiero teraz, ze względu na to, że on się nie wykazywał za bardzo zdolnościami bojowymi, tylko pomyślunkiem, sprowadzeniem Tambo na ziemi. I w tym momencie zaczynamy dzisiejszy odcinek, także jeśli wam się spodoba, to super. To w takim razie się cieszę bardzo. Mam nadzieję, że dobrze wchodzicie, tak jak mała, w nowy tydzień. Mała jest już naprawdę, już wypadałoby wstać. O tej godzinie to już naprawdę tylko chyba kotki śpią. Co? Mała? Aha, ty jesteś kotkiem, no dobra. A tego skąd wytrzasnęliście? mówi Belzebub, który ma taką samą reakcję jak ja. Przecież to jest postać z innej mangi. To Saiyanin? Zastanawia się Piccolo, który w sumie nie zna Tambo. To będzie ciekawe. Tambo jest hybrydą trójokiego klanu i Saiyanina. W zasadzie, jeśli pamiętacie mangę 321Y, to nie jest to dla was spoiler. I on ma odwrócić losy bitwy, mówi Belzebub, którego tak naprawdę imienia nie pamiętam, bo to nie był Belzebub, ale nie pamiętam jego prawdziwego imienia, ok? Jest wzorowany na Belzebubie z Sandland, tylko że jest już ewidentnie starszy. Potrzebujemy wszystkich dostępnych, doświadczonych wojowników. To jest Tambo, Bóg z ziemi. Ale pięknie wygląda, zobaczcie jak Tambo dorósł. Naprawdę, dla mnie jako dla fana tych dwóch mang, zobaczenie Tambo po latach jest dużym przeżyciem. Chociaż może pod koniec mangi 321Y też to zobaczymy. Kto pisze do mnie w takim momencie? Rozwścieczone fanki do mnie piszą. Tak naprawdę nie rozwścieczone i nie fanki, tylko Marcia. No dobrze, a Marcia też jest moją fanką, okej? Jesteś Saiyaninem, prawda? Mówi Piccolo do Tambo. Panie Piccolo, on go zna. Tambo zna pana Piccolo. To musi z opowieści chyba go znać, prawda? Piccolo też w jakimś stopniu był kiedyś Kamim, w jakimś sensie, prawda? Bo się scalił z Kamim. No i przed tym oryginalnym podziałem był częścią bezimiennego Nameczanina, więc może Tambo jako osoba, która stała się wszechmogącym, musiała zdać jakiś test z historii. Może pan Popo zrobił mu na początku egzamin z historii. Pani Piccolo, tak, po matce mam sajańskie korzenie. Zgaduję, że ogon nie pozostawia w tej kwestii złudzeń. To zaszczyt pana spotkać, Piccolo. Wiele o panu słyszałem. Nie panuj mi tutaj. Ale Piccolo, przecież ty masz 700 lat, chłopie. Nie no, jeśli to się dzieje 321 lat po Dragon Ballu, rozpoczęliśmy historię Tambo, więc jeśli Tambo jest teraz Bogiem, no to nie wiem ile może lat minęło. No mogło minąć równie dobrze z 50 albo 100 kolejnych, no nie? Jeśli Tambo już jest Bogiem i doświadczonym wojownikiem, plus jeszcze Piccolo miał ileś tam kilkadziesiąt lat. No to z 400 lat myślę, że Piccolo może mieć. Nie panuj mi tutaj. Czy sądzisz, że możesz pomóc nam z demonem? Zrobię co w mej mocy, by pomóc go pokonać. Ten potwór poważył się. O kurde. Ten potwór poważył się zaatakować lud mojego czcigodnego mistrza. I nie poprzestanie na tym. I Ziemia, i inne planety, cały wszechświat są zagrożone. Nie potrafię stać bezczynnie. I porównajcie sobie takiego Tambo, który widzi, że jest zagrożenie na Namek, bo to się dzieje na Namek, w zasadzie na nowej Namek. Mimo tego, że jest kamień ziemi, leci tam walczyć. W międzyczasie nasz pomarszczony, stary, już zgniły ogórek. O nie! Androidy! O nie! Bu! O kurwa, Saiyanie! Panie Popo! Ile jeszcze będę czekał na ten popcorn? Tambo, jesteś! Nasza trójka da radę? A to chyba Dandy był, co nie? Bo tam też jest Dandy na nowej Namek, też już stary. Nasza trójka da radę, mówi Kibitoshin.
Kibito-shin komando. No nie, Kibito-shin, ja wiem, że w tej mandze już coś tam pokazywał, ale póki nie zrobi czegoś imponującego, to ja się będę z niego śmiał. Sorry. Trójoki Sajanin? Nie spodziewałem się tego. Haha, często mi to mówią. Często ci to mówią, a to kogo tam jeszcze w tym Pałacu Kamiego masz? Czy ci ludzie, którzy ci to mówią, często to są teraz z nami w pokoju? Nie no, może Tambo schodzi na przykład po mleko na dół, no nie? No, coś trzeba jeść. Chyba że pan Popo lata na dywanie po zakupy. Chcę tylko jedną rzecz sprostować. Ostatnio podczas nagrywania odcinka Koku, wiem, że mało osób teraz to zobaczy, bo Koku ogląda więcej osób. Ja nie narzekałem na to, że pracownicy komunalni, którzy wywożą śmieci, mi hałasują. Nie, ja sprostowałem się i powiedziałem, że pozdrawiam wszystkich i szanuję waszą pracę. I to nie był żart, to nie był sarkazm, okej? Naprawdę szanuję wszystkich pracowników komunalnych. To my jesteśmy śmieciarzami i zgadzam się z tym, co pisaliście w komentarzach, że to my jesteśmy śmieciarzami, a oni po nas sprzątają, więc gdyby nie oni, utonęlibyśmy w śmieciach i tak jak ich, tak samo innych pracowników, na przykład tych, którzy sprzątają nam ulicę, szanuję bardzo, nigdy nie było inaczej i nie chcę, żebyście źle mnie zrozumieli, bo teraz akurat przyjechali po raz kolejny i jestem wdzięczny za to, że przyjechali, okej? I mi to w ogóle nie przeszkadza. Mówię wam teraz absolutnie szczerze, dobrze? Dość gadania, nie mamy wiele czasu, moi bracia walczą właśnie teraz. Masz potencjał nas wspomóc? Pyta Piccolo Tambo. Pokażę ci! Czyli jakby Tambo zmienił się w Super Saiyanina? Zobaczymy, bo się tutaj transformuje, znaczy wzmacnia się, może umie. O! Jest! Jest! Tambo Super Saiyan! Kurwa, jaką ma plerezę, to on może od razu 3 włączył, nie, on ma brwi. Osiągnąłeś poziom Super Saiyanina, mówi Piccolo? Tak, miałem przyjemność trenować z najlepszymi. Uda nam się, mówi Kibito-shin. Wszystko gra? Nie naprzykrzam się wam? Mówi Belzebub, który spokojnie obserwuje całą sytuację. Chyba nie jest świadomy tego, co właśnie tu zobaczyliśmy. Ależ pięknie Tambo wygląda. Super Saiyanin Tambo. Przygotujcie się. Ależ tu kadr. Oj, 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 ależ tu kadr, zobaczcie. Któż by pomyślał, że doczekamy się takiego sojuszu? Stary Piccolo, Kibito-shin, czekam na niego jakąś akcję. Mam nadzieję, że chociaż pomoże jakimiś mocami telekinetycznymi w stylu Chaotsu. No i nasza główna armata. Super Saiyanin Tambo, czyli trójoki Saiyanin, który jest nie dość, że trójokim Saiyaninem, niespotykaną hybrydą, to jeszcze bogiem ziemi, kamim ziemi. Ale jazda, podoba mi się ta postać. Ciekawe z jakimi w takim razie doświadczonymi wojownikami walczył, bo powiedział, że trenował, prawda? Że walczył z innymi wojownikami. No i lecą w stronę. O, patrzcie, jeszcze tutaj Piccolo, to on zrzucił te... Nie, to Tambo zrzucił tę pelerynkę. Tak, Tambo ma pelerynkę Kamiego, więc zrzuca ją. Niezwykły sojusz, mówi Belzebub. Zaraz zobaczymy, czy tutaj to wystarczy na Belzebuba. No ja bym był zawiedziony, gdyby się nie udało. Nasi bohaterowie rzucają się zaciekle w stronę przeciwnika, który postanawia przywitać ich kilkoma atakami ki, które lecą w ich stronę i z tego co widzę, no nasi bohaterowie są troszeczkę zdezorientowani, zaskoczeni tym być może siłą, być może ilością tych pocisków, które Belzebub wypuszcza w ich stronę. Widzimy wybuch. Wydaje mi się, że ktoś został tam trafiony. Czy to był Piccolo? Nawet jeśli to był on, z szwanku wyskakuje z tego dymu. Zbliża się coraz bardziej do Belzebuba. Widzimy również Tambo i Kibito-shina, którzy z nie mniejszą zaciekłością wtórują Piccolo i wspomagają go w walce. No i mamy tutaj walkę 3 na 1 i to mi się podoba, bo tutaj często w Dragon Ballu jest tak, że jak mamy jakiś sojusz, to wygląda to po prostu tak, że jeden walczy po drugim, no nie? Tambo wygląda na to, że nie ma tej sajańskiej cechy, albo nawet jeśli ona jest, to nie jest ona tak uwypuklona, że za wszelką cenę chce walczyć sam i udowodnić sobie, że jest silniejszy od przeciwnika. Wydaje mi się, że to też kwestia jego stanowiska. Nawet jeśli ma tę sajańską chęć sprawdzenia się przeciwko jakiemuś silnemu przeciwnikowi, to fakt, że jest kamim ziemi i ma pewne obowiązki, no pozwala mu nie stracić rozsądku i ta sajańska chęć walki nie przyćmiewa jego zdrowego rozsądku. Bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądać, bo no póki co jestem zadowolony z tego, że walczą wszyscy we 3. Przypomina mi to trochę sytuację, kiedy Jiren był atakowany przez Goku, Freezę i 17 na końcu turnieju mocy. W końcu musi ulec, prawda? Nie da rady, wydaje mi się, że stawiać gardy przez ten cały czas, zwłaszcza, że tutaj Piccolo i Tambo okładają go bezlitośnie ciosami, które mimo wszystko Belzebub sprawnie blokuje, ale Kibito-shin właśnie wchodzi między nich, dosłownie jak Android 17 między Goku i Freezę i jakimś tutaj atakiem. No myślałem, że właśnie takim wspomagającym, ale wygląda na to, że tutaj po prostu 3 falami ki atakują Belzebuba ze wszystkich 3 stron, bo
tak? Wszystkich trzech, bo mamy 3 strony świata. No nie wszystkich 3 stron, ale ogólnie w taki sposób, że Belzebubowi będzie, wydaje mi się, trudno uniknąć tego zmasowanego ataku. I nawet nie próbuje, albo nie jest w stanie. No nie mówcie mi, że ta walka zakończy się już teraz. Zobaczcie, jest złapany w ten atak i mamy wybuch. O kurde, ależ został przytłoczony. On nie miał w ogóle szansy na wyprowadzenie jakiejkolwiek kontry. Jest złapany w ten wybuch, widzimy eksplozję. Udało nam się. W zasadzie im się, mówią nameczanie, którzy obserwują z oddali tę walkę. Nieprawdopodobne. Przymierze bogów tego świata. W sumie racja. W sumie faktycznie, mamy Boga Ziemi, Kibito Shin jest ogólnie Kaioshinem, prawda? No i Piccolo był ogólnie jakimś tam też bogiem, tak jak powiedziałem kiedyś, częścią Kamiego jakoś. Ale jazda! Ale fajnie, kurde, podoba mi się to. Przymierze bogów tego świata. Podoba mi się ten motyw, ale... Tylko, że naprawdę udało mi się pokonać już teraz? Niezłe combo, mówi Tambo, który już wrócił do bazowej formy. Masz na imię Tambo, przez T, nie combo. Tambo mówi do siebie, nieźle Tambo. Sam siebie chwali, tylko że pomyliło mu się i powiedział combo. Nie, dobra, nie mieliśmy czasu do stracenia, mówi Piccolo. Czyli Kamehameha? Co? Co? Czyli Kamehameha? Chodzi o to, że Tambo użył teraz Kamehameha? Tak dziwnie Piccolo tutaj zapytał. Czyli Kamehameha? Wygląda to tak jakby pytał, to co, teraz idziemy na piwko? Co, czyli Kamehameha? Idziemy? Nie? Okej, dobra, jeszcze prysznic przed tym i możemy iść na Kamehameha. Nie no, chodzi o to, że Tambo użył Kamehameha. Hehe, tak, byłem uczniem m.in. boskiego mistrza. Wow! W 3-2-1-Y nie widzieliśmy mu ten Roshiego, ale... Biorąc pod uwagę, że ten cechuje się jakąś długowiecznością, to nie jest wykluczone, że spotkał Tambo. A w zasadzie teraz mamy już potwierdzenie. Trójoki Saiyanin, korzystający z techniki szkoły żółwia, mówi Piccolo. Wracam myślami do dawnych stuleci. Skoro już pokonaliśmy Brakę, on był Braka! Wszystko się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Braka. Zostało nam tylko pomóc innym w odegnaniu armii demonu. A, racja. Przecież Braka jeszcze sprowadził jakieś posiłki, no nie? O nie. O nie, to nie jest koniec. Wszyscy nagle odwracają wzrok w miejsce błysku. Tajemniczego błysku, chociaż ja już się domyślam. Żyje. I wygląda na to, że się w jakiś sposób zregenerował. Zobaczcie. Jest cały zlany potem, ale nie ma śladów walki na jego ciele. Wygląda, jakby się faktycznie zregenerował i te obrażenia, które przyjmował, zostały po prostu anulowane. Pewnie kosztowało go to trochę energii, jeśli się domyślam dobrze, no bo tutaj nie ma w ogóle żadnych zadrapań ani brudu, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że Braka wrócił do swojej czy pełnej mocy? Zaraz się przekonamy. Co? Nie! Wykrzykują wszyscy. Zaskoczeni? No zaskoczeni i trochę zawiedzieni, już mógłbyś wypierdalać z tej historii, no nikt cię tu nie chce. Tego się obawiałem. Braka faktycznie stał się nieśmiertelny. No tak, przecież on wypowiedział życzenie. Racja. Ja zapomniałem o tym kompletnie. Chyba tak jak oni. Oni się cieszyli, że pokonali nieśmiertelnego Brakę. Hurra! A co to znaczy nieśmiertelny? W międzyczasie pyta Tambo. Zamknij mordę, kombo. To znaczy, że jeszcze będziemy musieli się bić. No jak jest nieśmiertelny, no to oczywiste, że żyje, no. Więc nasze ataki na nic się zdały. Jest nieśmiertelny? Kurwa, Tambo się teraz dowiedział. No trzeba było wcześniej powiedzieć. Jakąś mafubę może zróbcie. Naprawdę nie wiem, co możemy zrobić. No to ja już wam powiedziałem, mafubę zróbcie. Gratuluję, chłopaki, nie sądziłem, że możecie dać mi taki łomot. To było straszne, wiecie? Uczucie rozpadania się na cząstki jest okropne. A, czyli rozleciał się, ale się z powrotem zleciał, okej. Pożałujecie, że tego doświadczyłem. Kto pierwszy mi za to zapłaci? Bóg Ziemi? Dawny Bóg? Czy marny Bóg światów? Zdecydowałem. Myślę, że jako pierwszy zapłaci marny Bóg światów, bo jako jedyny dostał epitet tutaj od Braki. Tak myślę. Chociaż może też rzuci się na Piccolo. O nie! Rzucił się na Kibito Shina i w jednej chwili go przedziurawił? Nie byliście w stanie go uratować? No cholera jasna, no! Jeszcze w Piccolo zaatakował! Co tu się dzieje? Co to za rzeź? Nie mówcie mi, że to jest że on w 2 panelach zniszczył 2 osoby. Jeszcze Tambo zaatakował laserem z oczu, wykorzystując to, że on jest w bazowej formie? Cholera, mówi jeden z nameczan, to chyba Dandy, który obserwuje te... On w 3 strony ich wyeliminował. A, mówi Tambo, cholera, to rozjaśnię ci w głowie. O! Zobaczcie, co zrobił z Piccolo, kawał głowy i ręki mu urąbał. To was trochę uspokoiło, co nie?
Mówiłem, że nie jestem cierpliwy, ale nie traćmy czasu, mówi Braka. Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Przecież przed chwilą żeście go klepali! Klepaliście go! Boże światów! Mówi Tambo, który teraz jest bezkoszulkowy. Przepraszam. Nie byłem w stanie wam pomóc tak jak chciałem. Żegnaj, śmieciowy bożku. Mówi Braka, wystawiając w jego stronę rękę. Piccolo też ma urwane. Część siebie ma urwaną. Nie! Wykrzykuje Dandy. My widzimy tylko wybuch. Co za plot twist. Ale zwrot akcji, nieprzyjemny. No to co teraz? Jednego mniej. Patrzcie, pozbył się Kibitoshina. Czyli Beerus w tym momencie też zginął. Niemożliwe, zabił go, mówi pradawny przodek, który wszystko obserwuje jak zwykle ze swojego ciepłego domku na planecie Kaioshinów w kryształowej kuli. Rosół skurwielu! Mówi Piccolo, po którego twarzy krew płynie niczym Ganges. Nie no, Piccolo akurat ma czystą krew. Nie możemy się poddać. Odzyskaj siły, gdy będę go zajmował, mówi Tambo. Mistrz Dandy cię uleczy. Właśnie! Dandy, chodź tutaj, kurwa, co się chowasz za górką? Tambo z powrotem zmienia się w Super Saiyanina, czyli teraz, jeśli we trzech poradzili sobie z Braką, to myślę, że walka Super Saiyanina Tambo z Braką może być wyrównana. O, Piccolo się zregenerował i ucho i rękę sobie zregenerował. Piccolo, muszę cię uleczyć! W takim stanie długo nie pociągniesz. Problemem nie jest to, czy pociągnę, czy nie, Dandy. Bo pociągnę z miłą chęcią, tylko chodzi o to, że Braka jest nieśmiertelny. Nie ma znaczenia, czy go przechytrzymy, czy nie, bo nie jesteśmy w stanie go zabić. Naprawdę nie wiem, czy uda się tym razem. Mafubę zróbcie, ja pierniczę, Piccolo, ty nie masz wspomnień, Mafuby? W międzyczasie toczy się wyrównana walka, zaciekła, która przypomina mi troszeczkę walkę Goku i Freezy. Walka o losy wszechświata, bezkoszulkowy Super Saiyanin, z potworem, który ma ambicje rządzić całym wszechświatem. No dobrze, Kamehameha, wykrzykuje combo. Tambo tak naprawdę w stronę Belzebuba, Braki. Braka również odpowiada jakimś atakiem. No i co, bo ten jest zdziwiony? Tambo jest zdziwiony? Ty, ja nie sądziłem, że on też tak potrafi. Kurwa, no to już jak wyprowadzasz to Kamehameha, to trzymaj to do końca. Może jakiś Beam Struggle zobaczymy. No to wypuściłeś to Kamehameha. Zobaczcie, wypuszcza Kamehameha. Ten odpowiada, a ten jest zdziwiony. No to gdzie to Kamehameha się podziało, no? Twardy z ciebie dzieciak. Jeśli mam być ostatnią tarczą przeciw demonom, niech tak będzie. Zrobię wszystko, by ocalić ten świat. Tambo to jest, no mega kozak. Podoba mi się w ogóle jego fryzura, takie długie, złote włosy, ale gdzie to Kamehameha się podziało, co? Niezła gadka, ale i tak żałosna. Gadasz jak przegryw. Jako Bóg ziemi mam obowiązek cię powstrzymać. Piccolo nagle zakłada mu duszenie zza pleców. Koniec podróży Braka. Tambo, twoja kolej. Czy to jest nawiązanie do sagi Radica w zasadzie? Do arku Radica, kiedy Piccolo przedziurawił Radica i Goku, tylko że teraz Piccolo trzyma Brakę i to Tambo ma ich przedziurawić razem? Może tak być, tylko że to bez sensu, bo przecież on jest nieśmiertelny. Piccolo umrze na marne. Koniec podróży Braka. Tambo, twoja kolej. Głupku, może zapomniałeś, ale jestem nieśmiertelny. Pokrój go na małe kawałki. To go nie zabije, ale powstrzyma przed czynieniem dalszych krzywd. Co? Co za brednie? Sądzisz, że mnie tak powstrzymasz? Przygotuj się, Braka. Pokroić go na kawałki, ale przed chwilą powiedział, że ten wspólny atak go rozsadził na strzępy i się zregenerował w jakiś sposób. Pokroić go? Co jest? Zobaczcie! Piccolo... Nie, to Braka się wzmacnia i nagle oswabadza się z tego uścisku Piccolo. No przecież on jest na tyle silny, że jakiś zraniony Piccolo go nie utrzyma w miejscu. Jesteś żałosny. Nie, mówi Tambo, który już miał ochotę na pokrojenie ogórka. A w zasadzie nie na ogórka, ogórek został wyrzucony. Na pokrojenie brakłażana. Słuchaj Tambo, mówię do ciebie telepatycznie. Nic nie wskuramy. To, że jest nieśmiertelny, czyni nasze wysiłki daremnymi. Idziemy wabank. Zabierz Dandiego na ziemię. Wydaje mi się, że będziesz w stanie. Jako Bóg możesz udawać się w zaświaty. Okej. I co teraz? Co wtedy? Co wtedy zrobicie? Co to za pomysł? Dandy przywróci ziemskie smoczykule do działania i cofnie nieśmiertelność Braki. Dopiero wtedy będziemy mogli go pokonać. To takie zbyt logiczne na Dragon Balla, nie? Jednym życzeniem życzą, żeby sobie był nieśmiertelny i teraz nie ma pomysłu szczególnego, jakby to cofnąć. No jest to właśnie kwestia tego, że nieśmiertelni przeciwnicy są bardzo problematyczni też dla scenarzystów, dla kogoś, kto pisze tę całą fabułę. No bo jak tutaj pokonać kogoś takiego? Albo robimy mało klimatyczne cofnięcie nieśmiertelności za pomocą smoczych kul, albo mamy takie zakończenie jak w przypadku sagi Zamasu. Wybierajcie co chcecie. Chyba że jest może jeszcze jakaś trzecia opcja. No nie wiem, ja cały czas forsuję tę Mafubę. Na ziemię? No nie wiem. A co ty będziesz robił, Piccolo?
Zostanę i będę go zatrzymywał tak długo, jak dam radę. Ruszaj! Piccolo się po prostu chyba poczuł faktycznie jak w starych latach, kiedy on się poświęca, a reszta robi różne ważniejsze rzeczy. Twoja kolej, Tambo! Mistrzu! Dobra, Tambo rzuca się w stronę Dendiego. Piccolo ma tutaj zamiar poświęcić się i walczyć w obronie całego wszechświata. Tambo! Mistrzu, Piccolo ma pomysł, zabiorę cię znowu na ziemię. Musisz reaktywować smocze kule. Bóg światów był jedynym, który umiał się teleportować. Jako Bóg ziemi możesz połączyć ziemię z zaświatami, ale teraz jesteśmy na Namek. Dandy, chłopie, to już było 100 lat temu. Czasy się zmieniły, technologia poszła do przodu. Wiem, ale ostatnio nauczyłem się nowych technik, w tym jednej specjalnej, natychmiastowego przeniesienia. Chodzi o błyskawiczną transmisję? Natychmiastowe przeniesienie? Natychmiastowego przeniesienia? Naprawdę to umiesz? Tak. Z drugiej strony Ziemia jest strasznie daleko stąd. Trudno będzie wyczuć czyjąś ki. Muszę się skupić. Czajcie, jakby wyczuł ki Ożo albo Muten Roshiego, ale to będzie za mała ki. Może Ożo będzie medytował przy wodospadzie. Też inna postać z mangi 321Y. Spróbujmy. Szlak, jest za daleko, nie wyczułam niczyjej aury. A, już wiem, zrobię krok pośredni. Chodź, mistrzu. A, czyli możesz teleportować się gdzieś tam w połowę drogi, a potem dalej. No to jest akurat logiczne. No dobra. To się teleportowali. Tambo i Dandy znikają z powierzchni Nowej Namek. O, jest u króla Jemmy. Co to? Jemma powinien teraz packą na muchy. Psz, zejść z mojego biurka. Przepraszam, królu Jemmo, my tylko przejazdem. Musiałem tu wpaść w drodze na ziemię. O, jest pan Popo! I to koniec! W sensie, że koniec, ostatni panel jaki mamy dostępny. No nie, w takim momencie. A ja już się rozkręciłem. No dobra, ale fajny rozdział. W zasadzie to cały czas jest ten sam rozdział, ale chodzi o to, że te ostatnie 41 stron naprawdę było fajne. Dużo rzeczy zobaczyliśmy, no nie? I walkę wspólną trzech bogów, i Super Saiyanina Tambo. I teraz mamy kolejną intrygę. Ciekawe, do kogo będzie się teleportował Tambo, czy do może Roshiego. No już z zaświatów powinien chyba go wyczuć. Ale tak naprawdę mamy już jakby plan przedstawiony, no nie? Cofnięcie nieśmiertelności, no i potem raczej dadzą radę go pokonać, więc czy będzie tutaj jeszcze jakiś zwrot akcji w tej całej historii? Zobaczymy, ale dopiero za jakiś czas, bo te panele w mandze Namek Seijin Densetsu wychodzą 3 razy na tydzień. Wtorek, czwartek, sobota. Więc jeśli chcemy 30 chociażby stron, prawda? No to musielibyśmy czekać 10 tygodni. To jest 2,5 miesiąca, więc no prawdopodobnie zobaczymy się za jakieś 3 miesiące w kolejnym rozdziale Namek Seijin Densetsu. Chyba że ten rozdział skończy się szybciej, no to zobaczymy. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem naprawdę fanem tej mangi. Ja wiem, że ona nie jest rysowana z jakimś szczególnym, wielkim polotem. Ja nie uważam, że jest rysowana źle, ale jeśli porównujemy to chociażby do nawet Hakai, czy do Kakumei tym bardziej, no to są jawne różnice. Ale ja w tej mandze najbardziej doceniam fabułę, a ta jest składna i bardzo mi się podoba, że Goten-kun jest na tyle odważną osobą, że jest w stanie wrzucić swoją autorską postać z innej mangi do tej mangi i żeby to miało sens. Podoba mi się to po prostu. Można dużo myśleć na temat postaci Belzebuba, a w zasadzie Braki, który ewidentnie nawiązuje do Belzebuba, tego prawdziwego Sandland, ale tutaj raczej skupiam się na pozytywach tyczących się naszych protagonistów. Braka jest typowym antagonistą, jeśli chodzi o motywy, jeśli chodzi o pochodzenie, już niekoniecznie, ale nadal to mimo wszystko tworzy składną i przyjemną do czytania całość. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Ja oczywiście też zapraszam was na stronę Dragon Ball Multiverse. Linku do niej nie wrzucam w opisie z wiadomych przyczyn, bo YouTube te linki mi wywala, także po prostu sobie musicie to znaleźć na własną rękę. I tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiedziałem to jeszcze raz, ale to jest szczera nadzieja. Także zostawcie lajka, zostawcie suba na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się niebawem. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!